Ostatnio zaczęłam malować duże bardzo płótna. Wcześniej tego nie robiłam, malowałam mniejsze. Mam na myśli czas od początku 2018 roku, kiedy w mojej praktyce się pojawiło super narzędzie aerograf. Bo wcześniejszych prac nie lubię, więc będę liczyła powiedzmy od tego momentu, to wtedy rzeczywiście malowałam bardzo małe prace. Myślę, że to po prostu też wynikało z tego, że może trochę nie miałam odwagi przejść na duże płótno, zapoznawałam się dopiero z tą techniką aerografową. Poza tym myślę, że te obrazy były po prostu ta cała myśl, albo ten pomysł był bardziej kameralny i świetnie się nadawał na małe płótna, ale potem mi to jakby pojawiła się potrzeba dużo większej przestrzeni i się okazuje, że w tym się chyba jednak czuję najlepiej. Na tę wystawę się złożyło kilka elementów, kilka kwestii, które są jakby takim głównym tematem jej, bo jest ona bardzo osobista. Przede wszystkim chodzi o to, że jakoś tam się rozliczam powiedzmy z latami, w których zmagałam się z depresją. Do tego potem doszło bardzo nieprzyjemne i bardzo, przynajmniej z mojej perspektywy, długotrwałe rozstanie z partnerem. I na to wszystko się na koniec na domiar złego nałożyła pandemia i lockdown. Jedną z inspiracji do tej wystawy była moja ulubiona książka z dzieciństwa, taka książka dla dzieci pod tytułem Strach się bać, którą ilustrowała Izabela Kowalska-Wieczorek. I to właśnie o tej ilustracji przede wszystkim chodzi. I to była książka, która przedstawiała różne lęki dzieci, takie nie wiem, lęk przed ciemnością, strach przed duchami, diabłami, burzą i tak dalej. Ale to się wydarzyło pierwszy raz, więc nie wiem, czy będę kontynuować ten wątek. Natomiast najczęściej źródłem mojej inspiracji, a przede wszystkim takim wehikułem, przez który mówię o różnych rzeczach, o czymkolwiek bym nie chciała w danym momencie powiedzieć, to jest cała taka, nazwijmy to w wielkim skrócie, wszelaka estetyka kiczu. Drugim rodzajem inspiracji, który trochę czasem z tym kiczem ma dużo wspólnego, to są jakieś takie też trochę wstrętne rzeczy. Wszelkie wątki, że coś spływa, że coś skapuje, że coś jest jakąś taką, jakieś takie flegmowe, błyszczące, lśniące, obślinione albo cokolwiek, jest też czymś, co na pewno zwróci moją uwagę i prędzej czy później gdzieś pewnie się znajdzie na którymś obrazie. Pierwszym obrazem była burza, zdecydowanie. On rozpoczyna całą wystawę, ale też rozpoczął zdecydowanie moją w ogóle pracę nad tą wystawą. Ten obraz dotyczy po prostu w pierwszej kolejności totalnego gniewu. Miałam taką wizję, to mi trochę pomagało i nawet mnie to bawiło, że wyobrażałam sobie taką właśnie jakąś gigantyczną, apokaliptyczną burzę, która zmiata wszystko z powierzchni ziemi, po prostu zrywa łańcuchy, rzuca kotwicę skały, razi cały świat prądem, po prostu, bo ja jestem zła, więc cały świat będzie porażony prądem. Generalnie mniej więcej taka emocja towarzyszyła temu w tej pierwszej pracy, którą namalowałam do tej wystawy. Obraz Napoleonka faktycznie jest zwieńczeniem tej wystawy i był tak od samego początku tak pomyślany, bo on nie jest wyłącznie zwieńczeniem wystawy, ale też zwieńczeniem jakiejś mojej drogi i też również nie wyłącznie malarskiej, ale takiej powiedziałabym emocjonalno-psychologicznej. Zaplanowałam całą tą wystawę w ten sposób, żeby przerobić najpierw jakieś najtrudniejsze emocje i potem jakby dochodzić do momentu, kiedy powiedzmy się zaczynam czuć lepiej albo czuć się bardziej, nie wiem, zwycięsko albo bardziej zadowolona z siebie, więc jakby od początku wiedziałam, że ten obraz będę malowała z premedytacją na samym końcu. Naprawdę malowałam go na samym końcu. I do ostatniego momentu. I jak zaczynałam pracę nad wystawą, nie wyobrażałam sobie, że w ogóle będę w stanie autentycznie namalować ten obraz, znaczy w sensie, że to będzie, że nie umiałam sobie wyobrazić, że to mogłoby być szczere, że ja będę na przykład zadowolona z siebie, albo będę czuła, że super i tak dalej. I tak trochę byłam przerażona tą wizją, że za te parę miesięcy mam się doprowadzić do ładu psychicznego. Ale jakoś w ramach pracy nad tą wystawą doszło do tego, że przyszedł czas Napoleonki, a ja się zaczęłam pierwszy raz od dawna w swoim życiu czuć po prostu świetnie. I
malując go słuchałam Queenów łącznie, darłam się, śpiewałam, tańczyłam po prostu i przeżyłam najlepsze chwile. Nie wiem, naprawdę, wiem, że to brzmi górnolotnie, ale naprawdę przeżyłam jedne z najlepszych chwil mojego życia po prostu pracując nad tym obrazem. Obraz Napoleonka jest zdecydowanie cytatem z bardzo słynnego obrazu Napoleon przekraczający przełęcz Świętego Bernarda. I tylko, że pozmieniałam tam co nieco, jak wiadomo, i Napoleon zniknął, to znaczy na pewno nie siedzi na grzbiecie konia. Koń się zwrócił trochę w stronę widza, zresztą jest klaczą i tak naprawdę ja ją nazywam konicą, bo lubię to słowo, wiem, że nie istnieje takie, ale zawsze myślę o niej jako o konicy, triumfalnej konicy. No i jest pewne podejrzenie, że Napoleon jednak jest na tym obrazie, chociaż nie jest to powiedziane wprost, ale i jest po prostu poszatkowany i jego zwłoki leżą u stóp Napoleonki, mojej konicy, bo tak się ona nazywa. I ona triumfalnie na nich stoi i triumfuje.